Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall. Cześć wszystkim, witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym filmie i dzisiaj zapraszam Was na film z serii Clean With Me. To będzie pierwszy tego typu film, który ja dzisiaj robię, więc jeżeli Wam się spodoba, zostawcie mi jakąś łapkę w górę czy cokolwiek, albo nawet w dół, jak nie, to będę wiedziała, czy robić takie filmy, czy już sobie jednak odpuścić po dzisiejszym. Słuchajcie, dzisiaj będę sprzątała wszystko, absolutnie wszystko, łazienkę, kuchnię, pokoje i tak dalej. Umyję też piekarnik, tutaj mam Easy Off i bardzo Wam go polecam, jeżeli mieszkacie tutaj w Stanach bądź w Polsce, macie do niego dostęp, bo wiem, że amerykańskie produkty też często się w Polsce pojawiają. To jest środek bardzo żrący, bardzo mocny, ja go bardzo rzadko używam, dosłownie raz na pół roku. Później musicie dobrze go wypłukać, i koniecznie rękawiczki. Nie róbcie tego błędu. Ja kiedyś, jak zaczynałam tutaj w Stanach w ogóle sprzątać, bo też mam swoje 2 prywatne domy, które sprzątam, zajmuję się tym, wiecie, tak profesjonalnie, że tak powiem, to kiedyś ktoś mi mówił, że oczywiście załóż rękawiczki, ale ja się nie posłuchałam i tak miałam dłonie poparzone, więc od razu mówię, rękawiczki koniecznie do tego. Jest też niebieski taki, ale on tak dobrze nie działa. Film będzie z głosem, to znaczy podłożę mój głos. I tak, dobra, zaczynamy, zabieram się do roboty, także zostańcie się ze mną jak chcecie dzisiaj. I jeszcze tak dodam, że w ogóle zakładajcie rękawiczki do sprzątania. Powiem Wam jeszcze tak szybko taką historię, że XX lat temu wylądowałam tutaj na pogotowiu z poparzonymi dłońmi, kiedy właśnie w pracy raz jeszcze jakieś środki zmiksowałam, już nie pamiętam, ale tak się to skończyło, także rękawiczki to podstawa. To sprzątanie, które dzisiaj zobaczycie, zazwyczaj robię w piątki, a na tygodniu to po prostu staram się na bieżąco wszystko ogarniać. Rozpakowywanie zmywarki po moim mężu to jest czysta przyjemność. On wszystko tak fajnie segreguje, widelce do widelców, łyżki do łyżek i tak dalej, także tak, uwielbiam. Garnki, patelnie, wszystko myjemy w zmywarce, cokolwiek się mieści. W szafkach też chciałabym sobie wszystko od nowa przeorganizować, ale to już kolejnym razem. Dajcie też koniecznie znać, czy później po obejrzeniu tego filmu czujecie jakąś motywację do posprzątania u siebie, bo ja czasami lubię takie filmy oglądać, ale i tak na mnie to nie działa. Tak jak mówiłam Wam wcześniej, dzisiaj będę myła piekarnik, więc zaczynam wszystko wyciągać z niego i będzie dzisiaj porządne czyszczenie, bo bardzo tego potrzebuję. Kuchenkę staram się przecierać, wiadomo, na bieżąco, ale ja codziennie gotuję, czasami 2 razy dziennie, więc i tak jest brudna, a piekarnik też woła o pomstę do nieba, bo ostatni raz tak porządnie był myty przed świętem Dziękczynienia, czyli kiedy to było? Pod koniec listopada. Także sprayuję kuchenkę bardzo dokładnie Easy Offem. Piekarnik w środku też bardzo dokładnie, z tym, że uważam na tylnią ściankę, na której jest wiatrak i tam absolutnie nie chcę tego produktu, bo nie wiem, jakbym później to wyczyściła, ale pamiętajcie, żeby robić to w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, bo naprawdę dusi. I zamykam i czekam, aż środek zacznie działać, a w międzyczasie zaczynam sprzątanie łazienki. Wynoszę kici kuwetę, która jest czysta, więc nie muszę jej dzisiaj sprzątać. I mój must have w wannie, czyli mata antypoślizgowa. Bez niej to 5 razy bym już miała nogi połamane.
Pewnie tego nie widać, ale dzieje się. Tadam! Clean Freak, czyli Mr. Clean, sprayuje bardzo dokładnie wannę i płytki. Pięć minut teraz czekania. I w dłoń moja ulubiona gąbka, czyli Magic Eraser. Zmoczam ją tylko wodą i w taki sposób myję płytki. Fugi też, nie szoruję żadną szczotką, a grzybek mi się całe szczęście w tej łazience nie robi, także są troszeczkę te fugi pomarańczowe, ale gąbka daje radę. Scrub, scrub. I moje ulubione miejsce relaksu, czyli wanna, też będzie dzisiaj pięknie lśniła. Wszystko zawsze później tylko wodą już z prysznica dokładnie spłukuję i zostawiam do wyschnięcia, ale już w pracy bym tak nie zrobiła. Zawsze spłukuję oczywiście, ale już muszę wytrzeć do sucha, żeby żadnych smug po wodzie nie było. W łazience nie używam żadnych takich żrących środków czyszczących jak wybielacze. Ten Mr. Clean spokojnie sobie daje radę, co później zobaczycie. Też tak robicie? Ja zawsze muszę umyć jeszcze przy okazji szampony, płyny do ciała, bo zawsze są obklejone. Lustro to klasyk, codziennie też przecieram, bo moje dziecko 5-letnie, no już prawie 6-letnie, też myjąc zęby pluje dalej niż sięga i ja do tej pory nie wiem, jak to jest możliwe. Tutaj zaraz zrobię coś, czego nie powinno się robić, czyli drewno wkładam pod bieżącą wodę. To tylko lusterko, jest ok. Umywalkę w łazience w ogóle to przeważnie mam zawsze czystą, bo po używaniu czy Jurek, czy ja zawsze po sobie jednak przecieramy. Na koniec, po tym jak umyłam już Mr. Cleanem, to jeszcze środek naturalny przecieram jeszcze raz i gotowe. Ściany też zawsze myję tym środkiem, nigdy nic się nie dzieje, ponieważ ta farba, którą tutaj mamy, jest na wysoki połysk chyba, także można ją spokojnie mycić. Fronty szafek też zawsze przecieram tak średnio raz w tygodniu, bo wiadomo, zawsze się brudzą. I kibelek. Płyn naturalny do kibelka leję, później Mr. Clean. Przecieram. I szoruję bardzo dokładnie, gdyż tutaj mamy twardą wodę i robi nam się kamień. Na koniec odkurzanie. Dużo żwirku miałam, bo Kici kuweta, ona czasami, wiecie, ten żwirek jej się przykleja do łapek i później zostaje. A jeżeli chodzi o mycie podłogi, to nie używam tutaj żadnego mopa, to jest tak mała przestrzeń, że ja lubię tutaj po prostu papierem i płynem na kolanach. I gotowe, moja pięknie posprzątana umywalka, aż błyszczy. Dowiesiłam sobie tutaj jeszcze serduszko na walentynki, ale będę się dzisiaj kąpać. Już się nie mogę doczekać. Tutaj zobaczycie papier toaletowy tak złożony. Nauczyłam się kiedyś tego gdzieś w hotelu, zobaczyłam i ten trik czasami stosuję. I tutaj przechodzimy już do koszmarku. Zastanawiałam się, czy ten pokój w ogóle dotykać, czy zostawić go dla Emilii, ale stwierdziłam, że trochę jej pomogę. Wczoraj bawiła się tutaj bardzo fajnie, dlatego jest bałagan. Pościeli nie zmieniam, bo robimy to zazwyczaj w piątki, więc dzisiaj tylko pościelę jej łóżko.
Ona co prawda może to robić już sama, ale moja mama zawsze mi ścieliła i jak wracałam ze szkoły i bardzo to lubiłam i ja dla niej też chcę to robić. Chwila zwątpienia też była. Był taki moment, że miałam ochotę przynieść szufelkę i z miotką to wszystko na raz zgarnąć. Ale jednak musiałam to wszystko posegregować, bo było też kilka śmieci, jakieś spinki, gumki, biżuteria osobno, więc tak, siedziałam i przebierałam. O biurko Emilia zawsze sama stara się dbać, ale ona ma to do siebie, że bardzo dużo rzeczy na nie znosi, jakichś niepotrzebnych. Zawsze jej tłumaczę, że biurko ma być puste, ma służyć tylko do nauki, do rysowania, ale ona i tak nie słucha i wiecie, milion rzeczy, po prostu jest chaos, zawsze chaos. Półek w jej pokoju nie ruszałam, ponieważ ona jak wróci ze szkoły, to sama sobie będzie układała. Ja jedynie jej tylko tak z podłogi większość zgarnęłam i tak jak widzicie tutaj na biurku. Dajcie znać, jeżeli macie dzieci w wieku mojej córki, czyli prawie 6-letnie, czy sami dbają o porządek w swoich pokojach. U mnie to jest różnie, zachęcamy ją do tego, ale no to mówię, różnie to bywa. Podłogi w całym domu, jak i w pokoju Emilii będę myła. Tutaj mam Swiffer, to są nawilżone już takie płynem szmatki. Bardzo fajnie się nimi myję, szybciutko, nakładam tylko i gotowe. Czasami używam oczywiście innych płynów, ale przeważnie to są właśnie te Swiffer. Najszybciej, najłatwiej i bardzo fajnie zbierają też kota sierść. City streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals. Pod łóżkiem u niej w pokoju przechowujemy takie plastikowe pudełka, one są na kółkach i Emilka tam też trzyma jakieś swoje ekstra zabawki, które już się nie mieszczą, także jeżeli macie jakieś małe pomieszczenie, a łóżko na nóżkach to jest super rozwiązanie. Chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just I tak wygląda już posprzątany pokój Emilki, nawet Kicia znalazła miejsce i się relaksuje. as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. A ja przechodzę już do sypialni i zaczynam od toaletki, czyli muszę najpierw pochować wszystkie moje kosmetyki. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. Całe szczęście nie mam ich dużo. It laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. Bardzo marzyła mi się toaletka w sypialni. To jest dosłownie starość przywieziony od kogoś, ale mi się podoba i ze mną zostaje na pewno na długie lata. Brakuje mi tylko do niej jakiś fotelik, który sobie na pewno w przyszłości dokupię, ale też staram się na niej nie trzymać za dużo rzeczy, tylko to, co na bieżąco używam, kilka... Okej, kryształy też są, kilka zdjęć też musi być jednak, bo zdjęcia moich dziadków, czy zdjęcia taty, bądź siostry. Na tej szafce trzymam zawsze książki, które na bieżąco czytam. Te akurat już skończyłam z 2 miesiące temu i jeszcze nowych nie zaczęłam. Tak jestem na bakier z czytaniem ostatnio. Ale najpierw przetrę, tutaj mam też gazety jakieś, zbieram swój styl na przykład, czyli nie wiem po co mi one, ale je zostawiam, szkoda mi jest ich wyrzucić, więc nadal trzymam. Dokładam też 2 książki, które czekają już mniej więcej od pół roku na przeczytanie, także będę miała je teraz na widoku i pod ręką. O, tutaj Wam muszę coś pokazać. Gosia plus Jurek, 11 sierpień 2005, Juruś mi to wyciął, jak zaczęliśmy się spotykać. So cute.
Ta szafka już jest bardzo stara i zniszczona. Miałam w ogóle w planie ją odnowić. Zobaczymy, może w tym roku w wakacje się uda. Jeżeli mój mąż zechce mi ją na dwór wynieść, to z chęcią będę ją czyściła i malowała. Tak jak zrobiliśmy to z szafką w salonie, którą Wam później pokażę. Szybkie mopowanie podłogi i sypialnia skończona. Nie mam tutaj za dużo w niej pracy, bo tak jak widzicie mebli też nie mam. Jest ona bardzo malutka, ale wszystko się mieści. Lampa w sypialni błagała już o pomstę do nieba, więc przyszła i pora na odkurzenie jej. Żelazko, co ty tutaj robisz? Ta szafka, którą teraz czyszczę, jest starociem, który też przywiózł mój mąż od kogoś. Była koloru pomarańczowego, zdarliśmy z niej lakier, pomalowaliśmy na kolor czarno-niebieski i tak z nami jest i będzie. Tutaj też mam starocie, czyli obrazy jakieś też od kogoś przywiezione. Dosłownie miały być na śmietniku, ale pojechałam i wzięłam wszystkie. Zobaczcie, jak z tyłu wyglądają, dosłownie się rozpadają, ale tego nie widać, a ja uwielbiam takie. Mam też portret ślubny moich dziadków. Tutaj pierwsze co zauważyłam to kota na oknie i jestem ciekawa, jak ona tam dała radę wejść za roletę. Zobaczcie, jak siedzi, później nie mogła z tego wyjść. Ale tak, tutaj w salonie, w jadalni za bardzo dużo sprzątania nie mam, ponieważ ten stół używamy jedynie w weekendy. Na tygodniu jemy w kuchni przy wyspie, także czysto było, jedynie tak szybko przetarłam i tyle. Jeżeli chodzi o stół i krzesła, to chyba nikogo nie zaskoczę, gdy powiem, że są od kogoś przywiezione. W planie w przyszłości mamy zmienić kolor ten beżowy na taki sam jak ma szafka, jedynie chcemy blat i siedziska zostawić drewniane, ale to kiedyś. A tymczasem odkurzam i myję podłogę i skończone. I tak nie przykładam się do tego za bardzo, bo tak jak mówię, tutaj prawie nie używamy tego pomieszczenia, jedynie w weekendy, więc jest czysto. Za to na tej szafce zawsze znajduje się wszystko. Książki odkładam na swoje miejsce, dopijam kawę, ostatni łyk zimnej. Roznoszę wszystko, wraca na swoje miejsce, przecieram na mokro. Nie zapominam też o frontach szafy, które są zawsze brudne. I moja kanapa welurowa, to chyba jest welur, o nie, teraz nie wiem, muszę sprawdzić, chyba tak, velvet, welur, w każdym razie najgorsze co może być, jeżeli macie zwierzęta w domu. Tutaj chciałam Wam pokazać, jakie końcówki są do Dysona. Tutaj mamy elektryczną, taką podłużną, która wejdzie w każdy kącik i szczoteczkę mięciutką. I chciałam Wam z bliska pokazać, jak sobie radzi z sierścią mojego kota i nie wiem, czy tutaj w ogóle cokolwiek będzie widać, ale daje radę, naprawdę bardzo lubię ten odkurzacz. Zakładam też tą cieniutką i w każdy kąt wjeżdżam. Na koniec jeszcze mokrą szmatką przecieram. I przecieram też stolik, który kupiliśmy tutaj od lokalnego artysty. Bardzo go lubię i też uważam, że jest piękny.
i odkurzam. Bardzo lubię ten odkurzacz, muszę Wam to znowu powiedzieć, ale naprawdę odkurzanie nim sprawia mi przyjemność ze względu na to, że nie musicie szarpać się z kablami. Jest to takie raz, dwa, trzy, wyciągacie, wkładacie do ładowarki i gotowe. Tutaj naklejka. OMG, nie mogłam jej złapać. Jesteś. I tutaj szybki efekt końcowy z moją kicią na oknie. Półką z książkami też koniecznie muszę się zająć, ale to już następnym razem. Napiłabym się z chęcią kawy, ale oczywiście się nie napiję dopiero za jakieś 20 minut, bo spryskałam sobie tą kuchenkę i ona już, zaraz Wam pokażę, jak wygląda po odstaniu. 2 godziny mniej więcej już minęło, od kiedy to zrobiłam i zobaczycie właśnie, jak już zaczyna puszczać. Piekarnik też pokażę Wam, jak wygląda i jak będę go szorowała. Jeszcze tak Wam powiem, mam tutaj SOS Brillo, chyba to się nazywa Brillo. Tutaj jest Clorox akurat, ale to są takie metalowe gąbki, one są nasączone jakimś płynem, nie mam pojęcia, czym one są nasączone, ale właśnie one są bardzo dobre do szorowania takich powierzchni, wiecie, które są zatłuszczone, do garnków też, ale jeżeli macie stainless steel, czyli stal nierdzewną, to absolutnie nie, bo sobie nią zrysujecie, ale szkło tutaj, tak jak w piekarniku, ja zawsze tym myję, jakoś jeszcze mi się nie porysowało. Dobra, pokazuję Wam, jak to wygląda. Palniki i te żeliwne nakładki zawsze wkładam do zmywarki jeszcze po tym płynie, ale dzisiaj po prostu bardzo dobrze je wypłuczę i myślę, że to będzie wystarczająco, ale zobaczcie, jak to puściło, jak wygląda, póki co źle, ale będzie dobrze. Piekarnik też będę szorowała, ale już widać, że się rozpuściło, także super. Tutaj chciałam Wam pokazać, że i bez szorowania po przyciągnięciu z samą gąbką Magic Eraser wszystko schodzi. Następnie wzięłam tutaj Brillo i zobaczcie, jak to gładko idzie. Wow, cały tłuszcz, bez problemu. Szkło też będę myła tym Brillem, ale zobaczcie, naprawdę to w ogóle nie rysuje i nie trzeba szorować. Wystarczy przeciągnąć i gotowe. Dajcie znać, może macie jakieś swoje sprawdzone sposoby, które naprawdę działają, bardziej takie ekologiczne, naturalne. Też z chęcią bym wypróbowała. Próbowałam też sodę, ocet, ale no nic tak dobrze nie działa jednak jak ten środek. Zobaczcie tylko sami. Szyba wygląda prawie jak nowa w ogóle. Do tego się zbytnio nie przyłożyłam i zobaczcie, tutaj też nie ma tłuszczu. Te plamy wszystkie, które były, zeszły, jest idealnie. Jedynie w środku piekarnika mogłabym bardziej poszaleć, ale już mi się nie chciało. Tak jak zaraz zobaczycie, jest kilka plam, które zostały, ale to wszystko jest do doczyszczenia. Mi akurat już wystarczyło tego, już mi się nie chciało. A i jeszcze jedno, i nie róbcie tego, jeżeli macie piekarnik, który ma taką niebieską w środku powłokę. Nie wiem, jak to się nazywa, ale nie róbcie tego. I pod bieżącą wodą już na szybko myję te palniki, żeby jak najszybciej skończyć tą kuchenkę, bo tak mi się chciało kawy, a nie mam czajnika elektrycznego. I oczywiście bardzo dokładnie płuczę. Kuchenkę też myję Brillo, nic mi się z nią nie dzieje, nie jest porysowana, nadal jest błyszcząca, także szoruję nie za mocno, ale jest tak normalnie. Wypłukałam ją kilka razy wodą, a na koniec spryskuję jeszcze środkiem naturalnym i przecieram dla pewności, żeby nic tam takiego nie zostało. Ale w tym momencie już nie myślę o niczym innym niż tylko o kawie. I przy okazji przecieram jeszcze płytki i obraz, który mi spadł i rozwaliła mi się ta rączka, więc Jerzy będzie musiał naprawić.
Przecieram też mikrofalówkę w środku. Tutaj już tylko płynem do naczyń. Umyłam też talerz i będę ją zaraz wycierała też z drugiej strony, na zewnątrz. Nie używam żadnych środków do stali nierdzewnej, wszystko jednym i tym samym produktem robię. I tutaj robię już takie bardziej codzienne sprzątanie aniżeli moje piątkowe. Ups, papier mi się skończył. Będę wycierała płytki. No dobra, płytki akurat codziennie nie wycieram, ale blat w kuchni zawsze co wieczoru odsuwam wszystkie rzeczy, które się na nim znajdują, a trochę tam jest, mimo że ten blat akurat jest, wiecie, nie za duży, mało miejsca mam na nim, ale ja potrafię dużo rzeczy zmieścić. Lubię mieć tutaj nastawione i to jest mój problem. Do mycia zlewu dzisiaj używam Clean Freak, czyli Mr. Clean. Poszoruję troszeczkę go Brillo, zazwyczaj jednak to używam znaczy proszek Comet i gąbkę Magic Eraser i jest też super, ale tutaj tak bardzo lubię ten kran. Dajcie znać, czy też macie takie. Uwielbiam, najlepszy zakup do kuchni. I już tak w ekspresowym tempie, oczywiście z myślą o już coraz bliższej kawie, wyspę będę przecierała. To jest blat, który zrobił mój mąż, on w ogóle sam tą wyspę skonstruował, także dziękuję Ci, Jerzy, bardzo ją lubię. I tylko wymaga nowej powłoki, chyba lakieru, czy nie wiem co on tam robił, ale będzie do odnowienia na pewno. I jeszcze poudaję, że coś czyszczę na półkach, ale tak serio mi się nie chciało, już tylko przetarłam kominek tutaj, który stoi i tyle. Przeszłam jeszcze chwilkę lodówkę wytrzeć. That's it. Zgadnijcie, o czym myślę w tej chwili, odkurzając moje płytki w kuchni. O czym myślę? O czym ja mogę myśleć? Już coraz bliżej, już prawie koniec, tak mopuję, już tak naprawdę szybko, wiecie, trochę naokoło, żeby za momencik, porozkoszować się moją czystą kuchnią, zrobić sobie kawę i tak, i delektować się tym widokiem. Dajcie znać, czy filmik Wam się podobał, jeżeli tak, to fajnie, a jeżeli nie, to bardzo mi przykro. I dziękuję Wam za oglądanie. W następnym filmie widzimy się już za 2 dni. Trzymajcie się, buźka, pa!